Witam Was bardzo serdecznie. Dziś opowiemy sobie troszkę o Nokii N95 z wersją 8 GB wewnętrznej pamięci. Już była opcja, już był film z tym telefonikiem, z tym, że tylko i wyłącznie demontaż. A dzisiaj sobie opowiemy na sprawnym egzemplarzu, jak to wszystko wyglądało. I zobaczmy sobie, jak on wygląda. Tutaj jeśli chodzi o klapki, no były naprawdę słabo wykonane, bo bardzo szybko się tutaj zużywały i nam niestety spadywały. Było to naprawdę bardzo kiepskie rozwiązane, jeśli chodzi o flagowy model Nokii tak naprawdę. Tutaj spójrzmy sobie na przednią tutaj obudowę tego telefoniku. Jeśli chodzi o wyświetlacz, tutaj dość dużych rozmiarów, no chyba jak z tego co pamiętam było 2,8 cala. Nokia N95 8 GB. Główny głośnik, aparat fotograficzny przedni, oczywiście 0,1 megapikselowy. Tutaj widzimy kolejny element, nie wiem czy to w ogóle było, jakiś czujnik światła bądź zbliżeniowy nie, bo wiadomo, że to jest niedotykowy. Coś tu było, albo dioda po prostu powiadomień, być może. Jeśli chodzi o klawisze, tutaj dość wygodne, ale niestety bardzo małych rozmiarów tutaj w tym przypadku tej Nokii. Bardzo mnie to irytowało, gdy był taki czas, że utkowałem tę Nokię chwilowo i te klawisze dla mnie były bardzo małe, ale naprawdę bardzo wygodne, dlatego że tutaj po dwóch stronach widzimy takie wyżłobienie łódkowe i to powodowało, że te nasze paluszki tak z automatu wchodziły do środka i dlatego, że tak spychały nas do środka, nie omyliliśmy się, jeśli chodzi o klawisze. Tak samo nawigacyjne, semaforyzacyjne, nie ma tragedii. I ten telefon dostał też taką opcję, że można było wysunąć go z drugiej strony. Tak jakby dwa wysuwy. Tutaj z tej strony są opcje multimedialne, bardzo wygodne. Gorzej jak telefon się popsuje, to jest już lipa, ale tak na ogólnie, jeśli telefon kupiliśmy nowy, to bardzo fajne opcje ten telefon posiada. To była podobna alternatywa do na przykład Sonresana W995, tylko że W995 był troszkę okrojony z tego względu, że miał po prostu prosty soft, a ten miał Symbiana, więc miał o wiele więcej do popisu i można było po prostu rozbudować o wiele więcej ciekawych aplikacji. Spójrzmy na bok tego telefonu, ściszenie, pogłaszanie, klawisze skrótowe, tutaj aparatu spustowy z autofokusem, tutaj skrótowy do pewnie wideo, bardzo dobrej jakości głośniki stereo, to jest z jednej i z drugiej strony mamy głośniczek, jak widzimy. Z drugiej strony widzimy 3,5 jack, port podczerwieni, oczywiście telefon posiada tutaj podczerwień, posiada Wi-Fi, posiada Bluetooth, u samej góry, jak przystało na Nokię, włącznik i włącznik, przeważnie w większości Nokiach, i aparat fotograficzny 5 megapikselowy. Nie jest tutaj dość dużej rozdzielczości aparat, ale dość dobrej jakości jak na tamte lata, bo telefon został wyprodukowany w 2007 roku. A jego poprzednik Nokia N95 na przełomie 2006-2007. I tutaj co wyróżniało Nokię, to ten właśnie ta firma Carey Zeiss, tutaj widzimy, dokładnie nie mogę tego wyczytać, ale to była taka marka, która właśnie aparatowa, która doczepiała się do jakości aparatu, jakości aparatów w marki Nokia w tamtym czasie. W tym czasie nie wiem, czy tak jest, być może też zostało to cały czas. I tu widzimy dokładniejsze parametry naszego aparatu. Tutaj z tego co pamiętam była taka opcja, że im mniejsza czułość, tym lepiej zdjęcie wykonane z przodu, a w dali jest takie bardziej rozmazane. To naprawdę były bardzo fajne opcje w tych Nokiach starszych z tymi właśnie tutaj opcjami. Tutaj spójrzcie, jeszcze mamy diodę, która podświetla nasz aparat nocą i która być może służy jako funkcja latarki, ale
sobie dopiero później zobaczymy, czy faktycznie jest to dioda podświetlenia, czy lampa flash. I tutaj dość dużych rozmiarów, jeśli chodzi o oczko. Tutaj nie musimy mieć rozdzielczość 12 od razu, 50 megapikseli, ale jak mamy duże oczko, jak na przykład w tym Nokii, czy na przykład w K800, a mamy tylko 3,2 megapikselowy aparat, no to dzięki temu możemy robić naprawdę lepszej jakości zdjęcia niż na przykład telefon z 12 megapikselowym aparatem, ale no z bardzo malutkim oczkiem. Tak to wygląda w skrócie. Tutaj troszkę się przejęzyczyłem, pomyliłem, ale to nic. Wiem, że wiecie o co chodzi. Tu na samym dole zobaczymy ładowanie z cienkim bolcem, otwór na mikrofonik, smycz tutaj widzimy i tutaj również jeszcze jest port USB. Tutaj dokładnie nie znam nazwy tego portu. Tak ona wygląda. Dość popularne w aparatach tych kompaktowych bądź innych. Ja taki mam akurat w moim przypadku w rejestratorze dźwięku z 2010 roku. No i dobra. Teraz sobie przejdziemy jeszcze tutaj do baterii. Bateria jest bardzo styrana, ale widzicie, że to jest 950 mAh. No taka bateria w zupełności wystarczała. Jak dobrze wiemy, jeśli chodzi o Nokię z Symbianem, te baterie wytrzymały dość długo czasu, łapały dobrze zasięg. Tu widzimy B, no nie wiem dokładnie jak się nazywa ta bateria, B chyba, BF albo BE5F, chyba BE. I teraz sobie wejdziemy w dokładniejsze informacji. Została wyprodukowana w Finlandii, widzimy Nokia 95, WLAN i inne informacje dokładniejsze w tej Nokii. Tutaj wejście na kartę pamięci. W tym przypadku jest taka opcja, że telefon posiada pamięci wewnętrznej, tutaj 8 GB, ale za to nie ma opcji karty pamięci, więc tylko pamięć maksymalnie do 8 GB. I teraz sobie telefon uruchomimy i zobaczymy tak mniej więcej jak to wygląda. Posłuchamy sobie tutaj dźwięków oryginalnych w tej Nokii. Tutaj zobaczymy startup. I widzimy 2008. Może sobie wejdziemy jeszcze, zrobimy tak, że od razu sobie wejdziemy kodem serwisowym i zobaczymy wersję najnowszą, do jakiej wersji została tutaj aktualizowana Nokia i widzimy prawie 2010, bo 2009 listopad 11 i wersja softu. Wersja softu to V35001. I zobaczcie jak bogata jest ta Nokia. Bogate jest menu tej Nokii z tego rocznika, bo naprawdę 2008 rok, a tak naprawdę bardzo to fajnie wyglądało nowocześnie. Mapy, które tutaj śmigają bardzo dobrze, muzyka, galeria, narzędzia i tutaj mamy wszystko tak naprawdę. Wi-Fi, profile, ustawienia, łącza, tutaj łącza, podczerwień, modem, GPS, najważniejsze opcje w tym telefonie. My sobie może wejdziemy tu już do tutaj dźwięku, posłuchamy sobie dźwięki od razu, a później przejdziemy dalej.
I to wszystkie dzwonki, jakie słyszeliście, w Nokii naprawdę jest bardzo dużo, dość ciekawe i takie bardzo nostalgiczne, jak słychać. Wchodzimy sobie może teraz w aparat. Poszukamy sobie przynajmniej aparaciku. Tu mamy zdjęcia. Sobie może z tego wyjdę. Może sobie tutaj spróbujemy może bocznym klawiszem w ten aparat wejść. Nie udało się, jest ok. Sprawdzimy sobie autofokus i jakość tych zdjęć. Tutaj od razu widzę, że jeśli chodzi o aparat, jest całkiem, bo i jeśli chodzi o zbieranie tej ostrości, to jeszcze całkiem sobie radzi. I tutaj spójrzcie, jeśli chodzi o jakość, no tutaj nam wyszło, ale tutaj musiałbym wejść z powrotem w galerię i poszukać tego zdjęcia w galerii. Zdjęcia. I jest, tutaj udało się. Tutaj sobie może powiększymy. Powiększymy sobie raz, powiększymy sobie drugi raz. No i spójrzcie, tutaj 2 razy powiększyłem o 25% i tak wygląda zdjęcie zrobione tym aparatem tutaj w podstawowych opcjach aparatu z autofokusem. Naprawdę dość dobrze zdjęcie wygląda, a tutaj telefon z 2008 roku. Jeszcze raz powiększymy. Tutaj już mamy 50%. I jeszcze raz. I tu chyba będzie już 100%. Dokładnie, już chyba się nie da. I jeszcze się da. 200%. I jeszcze się da. 400%. 800%. Tutaj widzicie, maksymalnie możemy powiększyć do 800%. Na tutaj aparat nie jest w stanie zrobić takiego fajnego zdjęcia, żeby go powiększyć aż do 800%. Mimo wszystko robi naprawdę bardzo fajne zdjęcia ten telefonik, mimo że już posiada tyle lat, nie? 10, 12, 13 lat, to już będzie 14 rok. Tak to wygląda. Co tu jeszcze możemy sobie zobaczyć? Jak widzicie, te ustawienia ogólne. No i tutaj opcje ustawień ogólnych sobie zobaczmy. Ustawienia tutaj fabryczne telefonu, sieć. Tu możemy sobie ustawić 3G, GSM i 3 i GSM. Możemy sobie wybrać jak chcemy. Tu od razu mówię, że jeszcze oczywiście możemy skorzystać z tego telefoniku. Nie ma tutaj przeciwwskazań. Wiem, że dużo osób mówi, że te sieci są wyłączane, no ale nie tak szybko tak naprawdę je wyłączą. Ja sam korzystam ze starych telefonów cały czas i myślę, że spokojnie będę korzystał jeszcze długi okres czasu. Na pewno do 10 lat będę korzystał. To jest według mnie pewne. I to wszystko. Tutaj jeśli chodzi o ten telefon, o Nokia N95 z 2000, tutaj w tym przypadku 2007 roku, ale tak na przełomie 2007-2008 rok. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!